Czas na recenzję topowej smart wagi, czyli takiej za ponad 500 zł od WeThings. Jest to teoretycznie najlepsza smart waga, jaką mieliśmy na testach. Ma być super extra hiper, a wy zaraz zobaczycie, czy faktycznie jest super extra hiper. WeThings jako marka jest młodą marką, a sporo przeżyła. To jest francuski producent, który przez chwilę był kupiony przez Nokia i nazywał się Nokia Health. Nie wiem, czy kojarzycie coś takiego, i ich produkty też takie były, ale potem wrócili do tej swojej podstawowej nazwy, czyli mamy WeThings. Oni ogółem opierają się na branży technologii i zdrowotności. I taka jest właśnie ta ich waga WeThings Body Cardio, najnowsza waga od WeThings. Oni też robią smartwatche, scanwatche. To mogliście zobaczyć też na naszych pozostałych filmach. I my dostaliśmy tą właśnie wagę, pierwszą od WeThings, jaką testujemy. Testował ją Julian, a ja dla Was dzisiaj zrobię jej wideo recenzję. Więc zacznijmy od jej wyglądu. Waga występuje w dwóch wersjach kolorystycznych. Ta, którą my mamy, czyli taka czarno-granatowa, oraz biało-szara. Jeżeli chodzi o samą konstrukcję tej wagi, ona jest solidna, ona jest bardzo ciężka. Tutaj mamy faktyczne szkło, a nie plastik, to jest różnica. Mamy sporo metalu, a nie plastik, więc mamy do czynienia raczej z produktem premium, zresztą czego można oczekiwać od wagi za ponad 500 zł. Produktem premium, który jest naprawdę dobrze wykonany. Jest ładna, moim zdaniem podobają mi się te pasy. Tutaj też pasek wokół niej aluminiowy też jest fajny. Z drugiej strony jest minimalizm, więc bardzo dobrze. W stosunku do poprzednich wag i w stosunku na przykład do wagi, którą ja posiadam, nie mamy już wagi, która jest na paluszki AAA, tylko mamy wagę, która jest ładowana za pomocą kabelka. I tu mamy pierwszy z dwóch głównych minusów, moim zdaniem, tej wagi. Kabelka mikro USB. Mamy 2021 rok, listopad, i znowu mamy kabel mikro USB. Idźmy w stronę USB-C, proszę, i pozbywajmy się zbędnych kabli. To jest taki mój apel. Obok portu ładowania mamy przycisk parowania, a tutaj akurat jak ją podniosłem, to się pojawił Start Up, ale możecie zobaczyć wyświetlacz, który też jest już mocno starodawny. To jest ten sam wyświetlacz, który WeThings miało w swojej pierwszej smart wadze. Więc możecie się domyśleć, że to nie jest szczyt techniki, to nie jest OLED, to jest stary LCD. I moim zdaniem to są dwa główne minusy, jeżeli chodzi o wygląd tej wagi. Więc wykonanie super, jakość super, całość super, do wymiany wyświetlacz i port ładowania. Smart waga, jak możecie się domyśleć, a szczególnie topowa smart waga, powinna pokazywać nam coś więcej niż tylko waga. I tak jest w tym wypadku. Zaraz przejdę do aplikacji i pokażę Wam już konkretniej, ale WeThings poszło w stronę jak największej ilości informacji. Więc mamy tutaj wagę, mamy tutaj wszystkie rzeczy, które byśmy oczekiwali od smart wagi, czyli BMI, nawodnienie, ilość masy kostnej, ilość mięśni, ilość procentowa tłuszczu, wszystko to, co znajdziemy w smart wagach. A poza tym mamy jeszcze body cardio, więc mamy tutaj elementy związane z kardiologią, z naszym sercem. Mamy nawet wiek żył, aczkolwiek dla mnie to jest po prostu taki wiek naszego ciała realny, tak? Bo często te wagi pokazują, że nie wiem, mamy 30 lat, a nasze ciało jest jakby miało 45 albo jakby miało 25 i trochę pod tym względem patrzymy, czyli żeby nasze ciało miało nasz wiek albo było nawet młodsze, bo dzięki temu jesteśmy bardziej atletami. Więc ilość tych funkcji, które zaraz zresztą Wam pokażę w aplikacji, jest naprawdę pokaźna. Aplikacją do sterowania wagą jest Healthmate od WeThings. Aplikacja, która nam, powiem szczerze, daje dużo. Naprawdę dużo, a poza tym się integruje z Apple Health i z wszystkimi innymi takimi agregatorami danych, więc mamy tutaj komunikację dwustronną, więc aplikacja wie o innych pomiarach z innych rzeczy, a aplikacja zbiorcza, czyli Apple Zdrowie, posiada pomiary z tej wagi. Co mamy w samej aplikacji, żeby sobie przejść? Po pierwsze, co jest na samej górze, to jest taki inteligentny czat, tak bym to nazwał, czyli tu on jakby dyskutuje z nami na temat naszego zdrowia i bierze pod uwagę nasze parametry. Czyli jest w stanie nam powiedzieć, że na przykład mamy zbyt wysoki BMI, jesteśmy, nie wiem, akurat trochę bardziej otyli, powinniśmy coś spróbować schudnąć, albo mamy na przykład zbyt niski i powinniśmy, dajmy na to, przytyć. Więc
tych informacji odnośnie BMI-a, nas samych, on też zbiera informacje o nas. To jest taki fajny, inteligentny czat. Dla mnie jeszcze powinien być jeszcze bardziej inteligentniejszy. Jakoś sztuczną inteligencją tutaj trochę bardziej zaprzągł. Niemniej jednak fajna rzecz. A lecąc dalej, jeżeli chodzi o nasze pomiary. To tak, zaczynamy od samej góry, więc mamy vascular age, czyli to jest ten wiek tętnic, o którym Wam wspominałem, czyli ten wiek naszego ciała. Ja akurat mam normalny, 29 do 33, mam 31, więc idealnie po środku się plasuję, nie jestem ani za młody, ani za stary, że tak powiem. Tutaj jest, następnie jest waga oraz nasz procent tłuszczu w ciele. 15,9 akurat mi pokazuje. Wolę tą wagę niż Xiaomi, bo Xiaomi pokazuje 25. Więc wolę zdecydowanie 15,9 niż 25. Mamy nasz heart rate, czyli mamy nasze tętno. Mamy pulse wave velocity. To jest funkcjonalność, która na krótką chwilę zniknęła z tych wag. Głównie dlatego, że zmieniły się przepisy w Unii Europejskiej, ale niedawno wróciła, więc to jest też taka ważna funkcja właśnie do mierzenia naszej zdrowotności żył, ogółem wszystkiego, co jest związane z kardiologią i z naszym sercem, więc to warto na to zwracać uwagę. Potem mamy, ile kroków dzisiaj wykonaliśmy, więc widzicie, że ona się łączy z innymi systemami, tak jak Wam wspominałem, ile dzisiaj przespaliśmy, jakie jest średnie tętno i ile akurat wczoraj podnosiłem ciężary, więc że godzinkę miałem trening, ile sobie robiłem takiego spaceru, więc mamy tutaj dużo tego. Mamy też programy, więc możemy sobie, tak jak widzicie, Health Insight, bo akurat to sobie odpaliłem, czyli mamy ten czat, o którym Wam wspominałem, no i mamy trendy. Mamy, ile średnio wykonujemy kroków, jaki jest nasz sleep score, czyli jak dobrze śpimy, ile robimy w ciągu tygodnia treningów, no i jaki jest trend wagi w stosunku do naszego celu. Bo robiąc tą aplikację, czy tam integrując ją z wagą, no to wtedy ustalamy sobie swój cel. Więc jak widzicie, dużo danych. Na dashboardzie no to mamy, tak powiedziałbym, bardziej obrazowo, czyli widzimy, co podskoczyło w górę, co podskoczyło w dół, no i tutaj macie te wszystkie rzeczy, o których Wam wspominałem, jak ilość wody w organizmie, wysokość, akurat to wpisujemy, ilość masy mięśniowej i tak dalej. I sen. Potem mamy devices, to mamy właśnie tą naszą wagę. Tutaj w devices możemy sobie m.in. na przykład zaktualizować Wi-Fi, czy zaktualizować samą wagę. Ona jest aktualna, bo jak ją dodajemy za pierwszym razem do aplikacji, to on ją aktualizuje. No i nasz profil. Więc jeżeli chodzi o HealthMate od Withings, bardzo fajnie. I wszystko to, Wam wspominałem, przerzuca się do Apple Zdrowie. W moim wypadku, więc tam mam wszystkie dane w jednym miejscu. Podsumowując, to jest świetna waga za dużą kasę. Dwa minusy, o których Wam wspominałem i które mnie mocno bolą. Micro USB zamiast USB-C mniejszy, ten stary wyświetlacz większy. Tutaj zdecydowanie Withings powinno wymienić ten wyświetlacz na jakiś ładny OLEDowy, fajnie, żeby on się po prostu wkomponowywał z resztą wagi. Na przykład Xiaomi robi takie wyświetlacze, które idealnie pasują i to lubię. Więc to są moim zdaniem te dwa minusy, a poza tym waga naprawdę super, pokazująca o wiele więcej niż jakiekolwiek inne wagi, zdecydowanie więcej, taka już bardziej zdrowotna. I cytując Juliana z jego recenzji, w pewnym momencie myślę, że urządzenia, które będą w naszej łazience, tak podejrzewam, takie zdrowotne, będą w stanie przewidywać choroby. Po prostu tej elektroniki jest tyle i tej technologii, że będą nam mówiły na przykład, gdy się zaczyna jakaś choroba, i myślę, że Withings też może iść w tą stronę i to jest bardzo dobry kierunek. Jeżeli chodzi o wagę jeżeli chodzi o cenę tej wagi, tak jak Wam wspominałem, jest drogo. Okolice 500 zł za wagę to ciężko wydać, ale jeżeli szukacie świetnej prowagi z dużą ilością danych, moim zdaniem nie znajdziecie nic lepszego. I pod takim kątem ją Wam polecam. Serdecznie dziękuję dzisiaj za ten film, za recenzję. No i oczywiście zapraszam Was do naszych pozostałych filmów na smartme.pl i do zobaczenia.